Jak to mówią starożytni górale, Polacy nie gęsi i swojego duma mają. Painkiller za swego czasu zrobił w rodzimej branży sporo pozytywnego zamieszania i stał się grą, którą do dziś wspomina się z dużym sentymentem. W tym materiale opowiem Wam, jak powstała ta seria, jak została odebrana polskim twórcom i jak po wielu latach wróciła do rodzimego kraju. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. W latach 90. w Warszawie funkcjonowało studio Metropolis Software, którego założycielami byli Adrian Chmielarz i Grzegorz Miechowski. Panowie wydali za swego czasu takie klasyki jak Książę i Tchórz oraz kultowe Gorki 17. W pewnym momencie, gdy studio pracowało nad niewydanym nigdy Wiedźminem, panowie pokłócili się ze sobą i nastąpił rozpad. Wtedy to Adrian Chmielarz wraz z Andrzejem Poznańskim i Michałem Kosierackim opuścili Metropolis i otworzyli zupełnie nowe studio People Can Fly. Parę lat później, po wchłonięciu Metropolis przez CD Projekt i po zamknięciu go, drugi założyciel, czyli Grzegorz Miechowski, założył 11-Bit Studios, o którym, przypominam, znajdziecie już osobny film na kanale. Także w rogu tego filmu Wam go podlinkowuję. Adrian Chmielarz, podobnie jak przy okazji poprzedniego przedsięwzięcia, był bardzo medialny i chętnie udzielał wywiadów, a przy okazji swoją postawą oraz wizją zachęcał młodych, zdolnych twórców do dołączenia w szeregi People Can Fly, ponieważ chcieli oni robić porządne, dopracowane gry, które odniosą sukces na całym świecie, a nie będą taśmowo produkowane. Pierwsza produkcja była FPS-em, w którym walczyliśmy z demonami. Painkiller, bo o nim mowa, inspirował się takimi hitami jak m.in. Quake lub Doom. Miała to być bardzo dynamiczna strzelanka. Początkowo zarys fabularny miał opowiadać o szalonym najemniku, którego Adrian Chmielarz określił mianem archetypu Latino Lovera. Bohater miał nazywać się Oscar Herrera, który lubił złote łańcuchy, jedwabne koszule i żel we włosach. Znaleziono również cenionego amerykańskiego wydawcę Dreamcatchera, który początkowo zaoferował $500,000 na produkcję dema gry. Zespół People Can Fly składał się wtedy z około 20 osób. Wszyscy pracowali w pocie czoła, aby sprostać oczekiwaniom wydawcy. Podświadomie czuli, że jest to ich wielka szansa, której nie mogą zmarnować. Przedstawiona wersja demo bardzo się spodobała wydawcy, który zaoferował kolejne $500,000 i więcej czasu na dokończenie gry. Jednak postawiono warunek, aby pozmieniać nieco fabułę. Dla Dreamcatchera pierwotna fabuła była ciekawa, ale uznano ją za zbyt skomplikowaną dla amerykańskiego odbiorcy. Koniec końców rozgadany Oscar Herrera stał się milczącym Danielem Garnerem. Z powodów ograniczeń budżetowych postanowiono przedstawić historię w postaci formie animowanych cutscenek na silniku gry, tak jak w serii Max Payne. Nazwa Painkiller była owocem długiej burzy mózgów, w której połączono słowa pain oraz killer, czyli środek przeciwbólowy. Później śmiano się, że jest to utwór zespołu Judas Priest o tym samym tytule i również opowiada o człowieku, który pokłada swoją siłą hordy piekielnych pomiotów. Teraz słowo fabularne miało opowiadać o małżeństwie, które zginęło w wypadku samochodowym. Żona naszego bohatera trafia do nieba, a on, aby do niej dołączyć, musi najpierw pokonać 4 piekielnych generałów Lucyfera, tym samym powstrzymać potencjalną inwazję piekieł. Jak wspominają twórcy po latach, finalna fabuła jest bardziej sztampowa, co nie zmienia faktu, że gra dalej była przednia. Przeładowanie broni jest tutaj bardzo symboliczne, wręcz nieodczuwalne, a sama stylistyka przepełniona jest mrokiem, groteską i fenomenalnym gameplayem. Na potrzeby gry People Can Fly opracowało autorski silnik graficzny Pain. W grze znajdziemy sporo ciekawych broni, z czego większość miała 2 tryby strzelania. Przykładowo podstawowa broń mogła albo rozkładać ostrza i ranić w zasięgu, lub wystrzelić ostrze w dal. Strzelba poza domyślnym trybem, gdzie zadaje duże obrażenia z bliskiego dystansu, mogła zamrażać również strzałami przeciwników, dzięki czemu byli oni bardziej podatni na obrażenia. Painkiller oferował również szereg wyzwań, po których w wykonaniu, przykładowo za zabicie bossa w ciągu 2 minut, dostawaliśmy karty tarota, będące wzmocnieniami rozwijającymi naszą postać. Te dzieliły się na złote i srebrne karty, gdzie te pierwsze można było wykorzystać raz na poziom i działały czasowo, natomiast te drugie działały cały czas. Gra była chwalona za dynamiczną akcję, różnorodnych przeciwników, a także epickie walki z bossami i świetną fizykę. Innym elementem były zachwycające lokacje, cmentarze, katedry, więzienia, szpitale psychiatryczne, bazy wojskowe i inne imponowały nie tylko dbałością o szczegóły, ale i swoją monumentalnością. Co ciekawe, większość z nich była wzorowana na znanych historycznych budynkach, jak na przykład Wiedeńska Opera Państwowa, zamek w Będzinie i wiele innych. Gra była, jak na stosunkowo mały budżet, ogromnym fenomenem. Później gra doczekała się również DLC oraz portu na konsolę Xbox. Painkiller zebrał bardzo pozytywne noty, zarówno od recenzentów, jak i od graczy,
które oscylowały w okolicach 8/10. Po zakończeniu pracy nad grą, People Can Fly rozstało się z Dreamcatcherem, a sam Adrian Chmielarz wypowiada się po latach o współpracy bardzo ciepło. Pomimo dostosowania fabuły pod amerykańskiego odbiorcę, doceniał, że w wielu kwestiach polskie studio dostało wolną rękę i swobodę kreatywną. Niestety prawa do marki Painkiller należały do Dreamcatchera, więc ten po sukcesie pierwszej części postanowił dalej bardzo brutalnie monetyzować tę serię. W przeciwieństwie do okresu, gdy seria była prowadzona przez People Can Fly, nie istniał jeden główny zespół kreatywny. Kolejne gry były realizowane przez różne studia i niestety brakowało tutaj długofalowej strategii rozwoju IP. I biorąc pod uwagę, że Adrian Chmielarz nie chciał taśmowo produkowanych gier, to po tym jak on i People Can Fly zaprzestało prac nad serią, można jedynie złapać się za głowę, co się działo z nią dalej. Początkowo wydawało się nieźle. W 2007 roku został wydany Painkiller Overdose jako niezależny dodatek czy też rozszerzona wersja gry. Za produkcję odpowiada czeska ekipa Midware Studios, która pierwotnie tworzyła Overdose jako fanowski mod do oryginału. Dreamcatcher zauważył ten projekt i dofinansował go, przekształcając w pełnoprawną grę, który został wydany we współpracy z JoWood w Europie. Overdose korzysta z tego samego silnika i mechanik co oryginał, ale wprowadza nową postać Beliala, pół anioła, pół demona, zamiast Daniela Garnera. Dodaje około 40 nowych typów przeciwników i 16 nowych poziomów, ale akcja pozostaje bardzo podobna do oryginału. Zawiera 6 nowych broni i kilka nowych bossów. Fabuła Overdose to spin-off oryginału. Mimo więcej zawartości, Overdose jest bardziej mission packiem niż pełnoprawnym następcą. Część recenzji i opisów podkreślała, że balans i projekt poziomów przypominają raczej klasyczne mapy paki niż samodzielną produkcję. Recenzenci zauważyli, że gra utrzymuje szybkie tempo i znane mechaniki oryginału, co dla fanów klasycznego FPS-a było oczywiście zaletą. Były też jednak krytyczne uwagi skierowane do braku nowatorskich zmian i innowacji względem pierwszej części oraz krytykowano długie ekrany ładowania niektórych aspektów multiplayera. Overdose został przyjęty ciepło i zyskał opinię w okolicach 7/10 zarówno od recenzentów, jak i graczy. Jednak z racji, że było to rozszerzenie podstawki, nie jest on tak kultowy jak Painkiller od People Can Fly. 2 lata później zupełnie inna ekipa przygotowała, tutaj chciałoby się powiedzieć, pełnoprawny sequel. Jednak to było kolejne samodzielne rozszerzenie jak Overdose. Painkiller Resurrection została opracowana przez austriackie studio Homegrown Games jako osobna gra w uniwersum Painkillera i została wydana 27 października 2009 roku na PC. Publikacją zajęli się Dreamcatcher Interactive w Ameryce Północnej oraz JoWood Entertainment w Europie. Gra korzystała ze zmodyfikowanej wersji silnika Pain Engine, znanego z oryginału. W Resurrection wcielamy się w Williama Billa Shermana, byłego zabójcę Hitmana, który ginie wskutek własnego błędu przy próbie likwidacji wojskowego celu. Zabijając przy tym cywilów, jego dusza trafia do czyśćca, gdzie zostaje zmuszony do walki z demonicznymi siłami, aby zapracować na możliwość odkupienia. W toku gry przemierza różne części czyśćca i piekła, walcząc z potworami i podejmując decyzje prowadzące do kilku możliwych zakończeń. Narracja jest przedstawiona m.in. w komiksowych sekwencjach, a fabuła stara się nawiązywać konceptem do oryginalnych klimatów Painkillera, walki duszy w niebiańsko-piekielnym świecie. Choć Resurrection korzysta z zasobów poprzednich części, wprowadza nowego bohatera i fabułę, zamiast kontynuować historię Daniela Garnera lub historii Beliala z Overdose. Mimo obietnic gra nie doczekała się znacząco nowych mechanik i cech, które miałyby twórczo rozwinąć oryginalny model rozgrywki. Dużo recenzentów zauważało, że poziomy są większe i bardziej otwarte niż w klasycznym Painkillerze, ale często działało to na niekorzyść. Mylące mapy i błędy utrudniały rozgrywkę. Resurrection zebrał przeważająco negatywne recenzje w mediach. Średnia ocen wszystkich recenzentów na Metacritics wyniosła około 38/100. Recenzje wspominały o słabej jakości wykonania, problemy techniczne i błędy w działaniu gry, niewyrafinowane AI przeciwników, problematyczny design poziomów i rozczarowujący brak obiecanej funkcji współpracy w kooperacji. Jeden z recenzentów określił to wydanie jako, tutaj cytuję, bugowatą podróż w piekło, wskazując na przewagę frustracji nad zabawą. Wielu graczy uważało, że gra zbliża się bardziej do fanowskiego, amatorskiego projektu niż profesjonalnego sequela, często proponując, że lepszym wyborem byłoby pozostawienie marki bez kontynuacji niż wypuszczenie takiej badziewnej produkcji. W drugiej połowie lat 2000 sytuacja własnościowa marki zaczęła się komplikować. Dreamcatcher od mniej więcej 2006 roku był częścią grupy wydawniczej JoWood Entertainment. W 2009 roku JoWood ogłosił postępowanie upadłościowe, zaś w 2011 roku majątek JoWood, w tym prawa do takich marek jak Painkiller, został przejęty przez Nordic Games, czyli późniejsze THQ Nordic, i w efekcie marka Painkiller stała się aktywem przejmowanym w ramach restrukturyzacji finansowej wydawcy. Pierwszym owocem pracy nowej ekipy było Painkiller Redemption, wydane w lutym 2011 roku. Gra została opracowana przez małe studio Actów
Team. Produkcja powstała na licencji w oparciu o istniejący silnik Pain Engine oraz gotowe zasoby technologiczne. Redemption było próbą powrotu Daniela Garnera, połączenia wątków z Overdose i naprawienia złego wizerunku po źle przyjętym Resurrection. Jednak mimo wszystko Painkiller Redemption to po raz kolejny samodzielne rozszerzenie do klasycznego Painkillera z 2004 roku, a nie pełnoprawny sequel. Został wydany 25 lutego 2011 roku. Powstało na zasadzie przeróbki fanowskiego moda stworzonego przez ekipę Active Team, która następnie przekazała projekt do komercyjnej publikacji z dodatkowymi poprawkami i wsparciem technicznym zespołu Homegrown Publishera. Wydawca zdecydował się na przerobienie moda na samodzielną produkcję z ograniczoną modyfikacją oryginalnych zasobów. To oznacza, że większość map to adaptacje poziomów znanych z multiplayera oryginału, a przeciwnicy i broń są przeniesione z wcześniejszych części serii, bez nowych typów jednostek. Fabuła Redemption kontynuuje wątek znany z Painkiller Overdose i Resurrection. Daniel Garner i Belial muszą połączyć siły, by obalić nową władczynię piekła, Ewę. Gra kończy się pojawieniem anioła Samaela, zapowiadając dalsze starcie między siłami nieba i piekła. Kolejna odsłona to wydany w 2012 roku Painkiller Recurring, będący, a jakże, kolejnym samodzielnym rozszerzeniem dającym podstawkę od People Can Fly. Akcja kontynuuje wydarzenia z Painkiller, Resurrection i Redemption, skupiając się ponownie na postaci Billa Shermana i jego walce w czyśćcu. Recurring Evil było tworzone przez mniejsze zespoły Metard i Active Team, które pracowały wcześniej nad innymi dodatkami w serii. Gra wyszła po cichu, w dystrybucji cyfrowej, bez dużej kampanii promocyjnej czy pudełkowych wydań. Miała przede wszystkim uzupełnić ofertę dla fanów serii, a nie odświeżyć czy zrewolucjonizować rozgrywkę. Deweloperzy zapowiadali lekkie usprawnienia, bardziej dopracowaną sztuczną inteligencję przeciwników, poprawioną oprawę audiowizualną i nowy soundtrack, a także ogromne możliwości przeciwników na mapie. Tak jak poprzednie dodatki z serii, Recurring Evil bazuje na klasycznej formule Painkillera. FPS z walką przeciw falom wrogów i przechodzeniem poziomów pełnych demonów. W porównaniu do oryginalnego Painkillera z 2004 roku oraz wcześniejszych dodatków, zmiany są niewielkie lub kosmetyczne. W porównaniu do oryginału dodano tylko 5 świeżych map zaprojektowanych od podstaw. Poprawiono tekstury, modele i sztuczną inteligencję wroga, ale nadal była to gra oparta na starym silniku. Część muzyki i efektów stworzono od nowa. To w zasadzie tyle. Mechanicznie gra nie wprowadza znaczących innowacji, ani nowych typów przeciwników, czy systemów rozwoju postaci. W gruncie rzeczy to nadal to samo, ale z innymi mapami. Kolejne rozczarowanie, jechanie na nostalgii i dojenie marki. Kiedy większość fanów wypięła się na te barchadła, wydawca wpadł na kolejny genialny pomysł, mianowicie zrobić remake oryginalnego Painkillera. I tego to powstało również wydane w 2012 roku Painkiller Hell and Damnation. Gra stworzona na silniku Unreal Engine 3, za produkcję odpowiadało studio The Farm 51, a wydawcą było Nordic Games, czyli późniejsze THQ Nordic. Gra odtwarzała kampanię pierwszej części oraz dodatku Battle Out of Hell, ale w nowej oprawie technologicznej i z kilkoma zmianami w systemach rozgrywki. Najważniejsze założenia produkcyjne, jakie towarzyszyły twórcom, to przeniesienie gry na Unreal Engine 3 zamiast autorskiego silnika Pain Engine, modernizacja grafiki przez oświetlenie, fizykę, modele i tekstury, zachowanie oldschoolowego charakteru rozgrywki. Produkcja była wyraźnie pozycjonowana jako odświeżenie klasyki, a nie reboot czy nowa część z radykalnymi zmianami fabularnymi. Podstawą wciąż pozostaje dynamiczny FPS oparty na walce z hordami demonów, jednak remake wprowadził kilka zmian względem oryginalnego Painkillera z 2004 roku. Pierwszym z nich jest silnik Unreal Engine, dzięki któremu gra dostała dynamiczne oświetlenie i cienie, nowoczesny system shaderów, ulepszoną fizykę oraz bardziej szczegółowe modele postaci i przeciwników. To największa różnica względem oryginału działającego na Pain Engine. W porównaniu do wersji z 2004 roku, remake mocniej akcentował multiplayer. Klasyczne tryby deathmatch, team deathmatch, tryb kooperacji, rankingowe rozgrywki sieciowe i system statystyk online. Multiplayer był jednym z filarów marketingu gry, znacznie silniej eksponowany niż w pierwowzorze. Gra otrzymała dodatkową zawartość po premierze, m.in. The Clock Strikes Midnight oraz Operation Zombie Bunker. DLC dodawały nowe mapy, tryby i elementy Horde Mode, co było wyraźnym rozwinięciem modelu dystrybucji względem oryginału z 2004 roku. W dodatkach pojawił się bardziej wyeksponowany tryb survivalu oparty na falach przeciwników z naciskiem na współpracę. Choć walka z falami była sercem oryginału, tutaj została formalnie wydzielona jako osobny tryb. Fabuła pozostaje zasadniczo taka sama jak w oryginale. Daniel Garner trafia do czyśćca i otrzymuje misję pokonania 4 generałów Lucyfera, by odkupić swoje winy i spotkać się z żoną. Gra otrzymała mieszane recenzje. Najczęstsze uwagi to z plusów wierne odtworzenie klimatu klasycznego FPS-a,
poprawiona oprawa graficzna, szybka arcade'owa akcja, ale z minusów mało nowości względem oryginału, przestarzała struktura poziomów oraz słabo rozwinięty multiplayer, który jakby było śmiesznie miał być wizytówką tejże gry. Średnie oceny w serwisach branżowych plasowały się w okolicach 6/10. Reakcje społeczności były bardzo podzielone. Część fanów doceniła remake za zachowanie ducha z 2004 roku, inni krytykowali grę za brak odwagi w modernizacji oraz techniczne niedociągnięcia. Multiplayer nie otrzymał długoterminowej aktywności, a społeczność pozostała stosunkowo niewielka. Kolejny Painkiller został powierzony Anshar Studios, co oznacza powrót marki do polskich twórców. Anshar Studios to studio z Katowic założone w 2012 roku, które stale rozwija swoje kompetencje i portfolio. Od własnych produkcji przez współpracę przy większych tytułach po projekty na zlecenie innych wydawców. Pierwotne prawa do Painkillera należą do wydawcy 3D Realms, który po latach postanowił ożywić markę poprzez reboot. W przeciwieństwie do wcześniejszych dodatków czy remake'ów, które powstawały u mniejszych wykonawców. Przez lata marka Painkiller była żywa głównie w formie dodatków i remasterów, jednak jej popularność malała. Decyzja o reboocie w 2025 roku była efektem m.in. nostalgii graczy i kultowego statusu oryginału, trendów we współczesnych FPS-ach, tutaj szczególnie rosnącej popularności trybów kooperacyjnych i elementów proceduralnych oraz chęci odświeżenia marki na nowe generacje sprzętów. Produkcja rozpoczęła się kilka lat wcześniej, a pierwsze oficjalne zapowiedzi pojawiły się podczas Future Games Show w marcu 2025 roku, gdzie potwierdzono m.in. wersję na wszystkie platformy nowej generacji. Reboot utrzymuje esencję szybkiego FPS-owego modelu walki przeciw hordom demonów, ale wprowadza też kilka znaczących zmian względem klasyka z 2004 roku. Został on zaprojektowany z naciskiem na kooperację online do 3 graczy, choć nadal można oczywiście grać solo. Gracz może wybrać jedną z 4 postaci, które różnią się statystykami i umiejętnościami. Coś, czego w klasycznym Painkillerze nie było. System Tarota powrócił. Karty wpływają na statystyki i umiejętności, ale zostały wplecione w nowy model progresji i gry. Bardziej jak buffy i modyfikatory stylu gry. Mamy też nowy tryb Rogue Angel, czyli proceduralnie generowany roguelite'owy tryb, w którym gracze przemierzają generowane areny pełne demonów, zdobywając loot i ulepszają postacie w kolejnych przebiegach. W reboocie akcja rozgrywa się ponownie w czyśćcu, gdzie bohaterowie muszą zmierzyć się z upadłym aniołem Azazelem, który pragnie uwolnić demoniczne armie na ziemię. Ten mitologiczny i mroczny klimat nawiązuje do oryginalnej serii, ale jest interpretowany w nowoczesny, bardziej narracyjnie rozgałęziony sposób. Odbiór Painkillera z 2025 roku był niestety mieszany. Wielu fanów i recenzentów krytykowało odejście od ducha oryginału, szczególnie krytykowano skupienie na kooperacji i roguelite oraz brak pełnej tożsamości pełnowzoru. W recenzjach pojawia się zastrzeżenie, że gra nosi nazwę Painkiller, ale różni się znacznie od klasycznej formuły i dla części odbiorców nazwa mogła wręcz zaszkodzić percepcji nowej odsłony. Adrian Chmielarz, współtwórca Painkillera z People Can Fly, wyraził krytyczny stosunek do rebootu, argumentując, że nowa gra nie oddaje DNA oryginału i że użycie marki do tak odmiennego projektu było błędem, co jest niezwykle wymowne, kiedy mówi to do polskich twórców. Tak oto wygląda smutny los tego zacnego FPS-a. Po kultowym Painkillerze od People Can Fly i całkiem niezłym Overdose, marka stała się dojną krową, do której wydawcy wydawali tanie, kiepskiej jakości addony, które starano się sprzedawać jako oficjalne sequele i rozszerzenia. Prosty schemat. Pani robią moda, przejmujemy go. Wydajemy tanim kosztem, póki nie przegniemy pałeczki. Pomimo, że seria wróciła do polskiego studia, to niestety jakościowo to dalej średniak. Ci z Was, którzy nigdy jeszcze nie grali w oryginalnego Painkillera i lubią dynamiczne FPS-y, powinni dać tej grze szansę, ponieważ broni się ona nawet dzisiaj i nosi bądź co bądź dumne miano jednej z pierwszych dobrych polskich gier na zachodzie, zanim pojawił się Wiedźmin. Chociaż seria poszła w totalnie złym kierunku, moim zdaniem stoczyła się nawet gorzej niż chociażby Duke Nukem, to dalej klasyk z 2004 roku pozostaje w serduszkach wielu graczy. Grę możecie nadrobić lub odświeżyć sobie u partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie ta gra jest naprawdę za śmieszne pieniądze. Link zostawiam Wam w opisie. Każdy zakup wspiera również rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Tyle ode mnie, zostaw suba i łapkę w górę pod tym filmem, aby algorytm mógł popchnąć to dalej, a dla mnie będzie to sygnał, że warto przybliżać więcej polskich gier na kanale. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.